Witam serdecznie tych, których jeszcze wcześniej nie miałem przyjemności przywitać. I warmly would like to welcome all those who I haven't had the pleasure of welcoming yet. Moi drodzy, jak widzicie w tej chwili, bo specjalnie dla łatwości naszego odbioru dzisiaj posłużę się prezentacją na ekranie. As you can see, for today I have prepared a PowerPoint presentation to make it a bit easier for all of us. I jak widzicie, tytuł dzisiejszego kazania brzmi Oczekuj Pana. And the sermon title is Wait on the Lord. To jest to, co powinno nas cechować jako adwentystów. This is a characteristic that we as Adventists should have. Pamiętam, że ktoś kiedyś powiedział mi, i to nawet nie wiem, czy to nie z tego zboru, że za mało mamy kazań na temat powtórnego przyjścia. Someone once told me, and it might have been someone from this church, that we don't have enough sermons about the coming of the Lord. Dzisiaj nie mam zamiaru mówić wam tyle na temat powtórnego przyjścia. I don't want to so much focus today on the actual second coming of the Lord. W sensie, jak to będzie i kiedy to będzie. In terms of when and what will happen. Ale chcę mówić w kontekście tego przyjścia na temat oczekiwania na to przyjście. But in the context of the second coming, I would like to talk about what happens while we wait. Dlatego, że to, co my powinniśmy wiedzieć, że Jezus przyjdzie, jak i kiedy, to wiemy. Because what we need to know about when he will come and what will be happening, we already know those things. I doskonale wiemy to z najbardziej znanego fragmentu Słowa Bożego z 14 rozdziału Ewangelii Jana. And we know this quite well from the 14th chapter of the book of John. Pamiętacie, Jezus szedł z uczniami razem w kierunku ogrodu Getsemane. You remember Jesus was walking together with his disciples towards Gethsemane. I wtedy, uspokajając ich, powiedział: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. And he was saying to them, be still, calm down, because you believe in me, you also believe in God. I wtedy dopiero podał im całą obietnicę swojego przyjścia. And that's when he gave them the fullness of his promise about his second coming. Tak więc o tym, że Jezus przyjdzie i skąd to wiemy, wszystko jest nam oczywiste. So it is quite clear to all of us that Jesus will be coming back again. Ale mało mówimy na temat tego oczekiwania na to przyjście. But we don't spend a lot of time talking about what we should do while we are waiting for the Ja second zdaję sobie coming. sprawę, dlaczego mówimy mało na ten temat. And I'm quite aware of why we do that. Zgodzicie się ze mną, nikt nie lubi czekania. You will agree with me that no one likes to wait. Jeszcze w dzisiejszych dniach, szczególnie kiedy wszystko jest takie szybkie, to musi być wszystko natychmiast. Especially in today's age when everything is instantaneous. Zatem, jeżeli wszystko musi być tak szybko, no to dlaczego Pan nie przychodzi, skoro powinien już być? So if everything is happening so quickly, why isn't the Lord coming yet? Doskonale wiecie, że dzisiejszy tekst, tak jak słuchaliśmy przed chwilą, dzisiejsze kazanie opieram na tekście z psalmu. As was read in the scripture reading, I am basing today's sermon on this psalm. To jest ten piękny tekst ostatni, psalmu 27, który mówi według przekładu Biblii Gdańskiej, starego przekładu polskiego: oczekujże Pana, wzmacniaj się, a On utwierdzi serce Twoje, przetoż oczekuj Pana. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Specjalnie cytuję to ze starego przekładu, tak samo jak i w języku angielskim ze starego przekładu. And we are reading this from the King James Version. Bo tam jest wyraźnie powiedziane, że mamy oczekiwać. Because in those translations it clearly states that we should wait. Wiecie, że te nowe przekłady oddają ten sam tekst troszkę inaczej. The new Bible translations express these texts a little bit differently. I to nie tylko w polskim języku. And this difference is seen not only in the Polish translation of the W takim Bible. razie teraz zacytujemy ze współczesnego tłumaczenia polskiego oraz z New International Version. So we'll have a look at the more modern translations of the Bible of the same text. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Hope in the Lord, be of good courage, and he shall make your heart strong. Hope in the Lord. Zwróćcie uwagę, kochani, że to jest tak niezwykle ważne, abyśmy oczekiwali z nadzieją. It is extremely important that we wait in hope. Albo byśmy mieli nadzieję w oczekiwaniu. Or that we have hope while we wait. To jedno i to samo. It is all the same. Przypominam sobie, że pewnego razu chyba tutaj wśród was cytowałem jeden przykład zaczerpnięty z pewnej ewangelizacyjnej książki. I was quoting once, and I believe it was here, a certain example from a particular book that I read. Ale nie będziecie mieli nic przeciw
przeciw temu, jeżeli powrócę do tego przykładu jeszcze raz. But I hope you don't mind that I remind us of this same example. Czytałem w książce o pewnym małym chłopcu, który w małej mieścinie siedział sobie na ulicy i z scyzorykiem starał się dobrze oczyścić patyk. I was reading about a young boy who was sitting on the edge of the road, and he was sharpening a stick. I tak czyścił ten patyk i ostrzył go cały czas. And he was cleaning the stick with a little knife, and he was sharpening it. Ale ponieważ ten chłopiec był taki sam, jak my wszyscy jesteśmy, to znaczy potrafił mieć podzielną uwagę. But because this boy was like the rest of us, and he was able to spread his attention across many different things. To też zauważył, że w momencie, kiedy zaczął zegar wybijać godzinę na wieży kościelnej, on powinien to liczyć. He noticed that when the clock tower was ringing, he should start counting those beats. Zaczął więc liczyć i liczył 1, 2, 3, 4, 5 i dalej. So he was counting 1, 2, 3, 4, 5. Trochę był zdziwiony, kiedy liczył, że już było 12, 13, 14, 15. He was a little bit surprised that it was already 13, 14, 15. Ale jeszcze bardziej był zdziwiony, jak zegar wybijał 26, 7, 8, 9 raz. But he was all the more surprised when the tower was ringing out for the time 26, 27, 28. I kiedy w liczeniu doszedł już do 40 iluś razy, And when he counted up to 40 something, schował szybko swój scyzorek i odrzucił na bok patyk. he put away his pocket knife and he threw away his stick. I biegnąc tą jedną główną ulicą miasteczka, And he ran down this one main road. wołał na cały głos: ludzie, jeszcze nigdy nie było tak późno. And he was calling out, people, it has never been this late. Wiecie, wydaje mi się, że jeszcze nigdy nie było tak późno, jak w dzisiejszych dniach, w których przyszło nam żyć. I think it has never been so late as it is today during the days that we are alive. I musimy być tego świadomi, że jeśli jest tak późno, to znaczy, że przyjście naszego Pana jest naprawdę bliskie. And we have to be aware that if it is such a late time, the coming of our Lord is really soon. I przypadkiem niech nikt nie pomyśli ani przez moment, że to już mówili 100 lat temu też w taki sposób. And I encourage no one to think that a long time ago they were saying exactly the same things. Kiedy jednak porównamy te wszystkie proroctwa, o których mówiono 100 lat temu, a o których możemy jako wypełnionych mówić dzisiaj. When we compare the prophecies that were being talked about 100 years ago and how they have been fulfilled, bezsprzecznie zdajemy sobie sprawę z tego, że nigdy nie było tak późno. we become really conscious of the fact that it has never been this late as it is now. Zatem co ten tekst nam mówi, w ten ostatni tekst Psalmu 27? So what is it that this text, the last verse of Psalm 27, what is it trying to tell us? Chciałbym zwrócić waszą uwagę na 4 ważne zagadnienia z tego tekstu. I would like to point your attention to 4 very important key points. Jednym słowem, będziemy robili teraz taką wnikliwą egzegezę tekstu biblijnego. So we're going to do a bit of an analysis of the text. I ten tekst mówi o tym, że powinniśmy bardzo cierpliwie oczekiwać przyjścia Pana. And the text tells us that we should be very patient while we are waiting for the coming of the Lord. Zwróćcie uwagę, że to, co mówię w tej chwili, opiera się na początku tego tekstu, który brzmi: oczekujże Pana. And this is based on the very start of the text, which says, wait on the Lord. Wiecie, nie lubimy czekać. You know, we don't like to wait. Przypominam sobie jeszcze te dawne czasy, kiedy wędrowałem nieraz do Niemiec. I remember the times when often I would go for a visit to Germany. Ponieważ granica z Niemcami była bardzo mocno strzeżona i to przede wszystkim przez tych urzędników wschodnich Niemiec. And the border was, it had a lot of soldiers. It was well guarded. W związku z tym kolejka wydłużała się przed granicą. And so there was quite a long line or queue. Jak mówię wydłużała się, to mówię o czymś, o czym w Australii mało kto wie. And it was extra long, something that we don't really have the appreciation for here in Australia. Wiecie, my, Europejczycy i Polacy, przywykliśmy do czekania w długich kolejkach. As Europeans, we have become accustomed to waiting in very long queues. A więc wyobraźcie sobie taką kolejkę na granicy z Niemcami, So imagine this queue or this line at the border of between Poland and Germany, która ma na przykład 15 kilometrów długości. which is 15 kilometers long. I to nie w jednym pasie, tylko na 2 pasach. And
it is not one lane, it is 2 lanes worth of cars going for 15 I kilometers. ta kolejka powolutku się przesuwa. And it moves very, very slowly. I teraz sobie wyobraźcie pastora Chalupkę siedzącego za kierownicą. So now imagine Pastor Chalupka sitting behind the steering wheel. Na początku grzecznie siedzę i nie robię nic poza tym, że gram palcami na kierownicy. At the start, I do nothing except for just playing piano on the steering wheel. Kiedy mija pierwsza godzina, zaczynam się wychylać troszeczkę wyżej, co to się dzieje, że stoimy. After the first hour of sitting and waiting, I start poking up my head to try to see what's going on. Potem możecie sobie wyobrazić uśmiech radości, kiedy kolejka ruszyła. Then imagine the smile on my face when the queue starts to move forward. Tylko 200 metrów We only move 200 meters, i stoimy kolejną godzinę. and then we wait for another hour. Wtedy wychodzimy na zewnątrz samochodu, zaglądamy, patrzymy, sprawdzamy, Then we leave the car, go for a little walk, start looking around, ale jesteśmy bardzo niecierpliwi. but we are extremely impatient. Najdłużej jak stałem na granicy, to stałem chyba 3,5 godziny. The longest time I once stayed at the border is 3.5 hours, I to stosunkowo było krótko. and that was reasonably short. Dlatego, że zdarzały się sytuacje, że ludzie stali cały dzień. Because there have been cases where people would stand at the border for an entire day. Bowiem żołnierze graniczni na niemieckiej granicy wcale się nie śpieszyli z odprawą. Because the soldiers on the German side were in no hurry to process the people. Co z tego, że tam była 15-kilometrowa kolejka, jeżeli oni chcieli sobie wypić kawę w tym czasie? It made no difference to them that the queue went for 15 kilometers because if they felt like having a coffee. A potem przyszli, wzięli paszporty i zniknęli znowu na kolejne 15 minut. And then they would come and take your passports and disappear for another 15 minutes. Wiecie, nie lubimy cierpliwie czekać. You know, we do not like to wait patiently. Jesteśmy raczej w tym momencie skłonni do oskarżania wszystkich wokół nas. At that time, we are prone to accusing everybody around us. Wszyscy i w radiu mówiono i przy każdej okazji, co to znaczy, żeby tak długo czekać. In different places on media, like on the radio, people used to say, what is the meaning of this for us having to wait for so long? Ale Pan Bóg nas ćwiczył w cierpliwości. But the Lord was training us to be patient. Dlatego, że musieliśmy cierpliwie czekać, bo jeżeli chcieliśmy przejechać za granicę, to nie było żadnego wyboru. If we wanted to cross that border into Germany, we had to wait in that line. There was no other choice. Tak dla ciekawości wam powiem, że ktoś, kto jechał z Polski do zachodnich Niemiec, Someone who was going from Poland to Eastern Germany, a jeżeli jeszcze po drodze chciał przejechać przez Berlin, and if that person wanted to go via Berlin, w związku z tym miał jeszcze w Berlinie 2 granice i potem jeszcze jedną granicę. he had to cross 2 borders in and out of Berlin, and then a third border as well. Zatem to było coś niesamowitego w tamtych czasach. So this was something extremely different in those times. I powiem wam, że tak cierpliwie powinniśmy czekać na powrót naszego Pana. And so in the same way, we should be waiting just as patiently for the coming of the Lord. Wtedy czekaliśmy, ale i tak wiedzieliśmy, że wcześniej czy później przejedziemy tą granicę. At those times, we would be waiting, and we knew that sooner or later we would eventually cross the border. I jakie to jest dziwne, że dzisiaj ludzie, którzy wierzą w powtórne przyjście Chrystusa, How strange is it today that people who believe in the second coming of the Lord, czasami potrafili mi powiedzieć, pastorze, i tak nie wiemy, czy w ogóle przyjdzie. sometimes they would say to me, you know, Pastor, we don't really know if he's going to come back or not. Niektórzy nawet z dostojników kościelnych, nie naszego kościoła, potrafili powiedzieć, że już w ogóle przestali wierzyć w powrót Chrystusa. I've even heard some leaders from other churches say that they no longer believe that Jesus is going to come again. Całe szczęście, że Łukasz napisał w swojej Ewangelii cenne słowa Jezusa. How good is it that Luke wrote some words that Jesus said? Zwróćcie uwagę na te słowa, jak one brzmią. Have a look at these words. Przez swoją wytrwałość albo cierpliwość ocalicie wasze życie. By your patience you will gain your souls. A zatem zwróćcie uwagę, tutaj wyraźnie jest powiedziane, że potrzeba nam cierpliwości. So these words tell us precisely that we need to be patient. Tak więc zapamiętajcie, to jest pierwszy krok do spotkania się z Jezusem, oczekiwania na przyjście Jezusa. So remember that the first step of meeting our Lord is to wait for him patiently. Oczekuj cierpliwie. Wait patiently. Jaki jest drugi krok? What is the second step? Bądź pozytywny, oczekując. Be positive while waiting. Wiecie, skąd mi się to wzięło, to pozytywne? Do you know where I took this out of? Dlatego, że w tym tekście jest powiedziane, wzmacniaj się. It's the words be of good courage that are in that text. Zatem ten tekst bardzo wyraźnie sugeruje nam, że powinniśmy w czym się wzmacniać? No w tym oczekiwaniu. This text points out to us that we should be
of good courage are encouraging while waiting. A jeśli człowiek cierpliwie oczekuje And if a person is waiting patiently, i do tego wzmacnia się stale, and he gains courage, w takim razie jest bardzo pozytywny w tym oczekiwaniu. then he is very positive in the way that he's waiting. Tak a propos, pozytywne myślenie ma ogromnie ważne znaczenie w naszym życiu. Positive thinking has a great influence on our lives. Niektórzy chrześcijanie bardzo szybko się zniechęcają. Some Christians become discouraged very quickly. Potrafią się źle nastawiać do innych ludzi. They can have the wrong attitude towards people. I to szczególnie wtedy, kiedy muszą oczekiwać. And especially at a time when they are required to wait. Wiecie, że my mamy różne temperamenty. You know that we have different personalities. I osoba, która ma ma temperament choleryka, to nie lubi oczekiwać w ogóle. And a choleric is someone who doesn't like to wait and doesn't like to be patient at all. Mam w Polsce jednego przyjaciela, z którym jestem stale w kontakcie. I have a friend in Poland who I keep in contact with. I on jest typowym cholerykiem. And he has typical behaviors of Ponieważ czasami bywałem na miejscu jego pracy i słyszałem, jak wydaje polecenia. Often I would visit his place of work and I would hear how he talks. To często potrafił się tak rozpędzić, And often he would speed up so fast że wydał polecenie i już pytał, czy zrobili. that he would give the workers an order and then he would ask them straight away, has it already been done? A pracownicy się śmiali, bo jeszcze nie zdążyli wyjść z jego gabinetu, a on już pytał, czy jest gotowe. And the workers didn't even have a chance to leave his office and he was already asking them whether it was already finished. Zwróćcie uwagę, że chęć do zniechęcenia jest bardzo duża w naszym życiu. Our willingness to be discouraging is quite big. Ja zdaję sobie sprawę, że czekanie może być trudne, I realize that waiting can be quite difficult. ale musimy we wszystkim szukać czegoś dobrego. But in everything we should be looking for something good. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Filipian, Apostle Paul, when he was writing the letter to Philippians, to w 4 rozdziale napisał coś na temat cierpliwego oczekiwania i pozytywnego myślenia. in chapter 4 he wrote something relating to this topic. Posłuchajcie tego tekstu. Let's have a listen. Na koniec, bracia, dodam jeszcze i siostry, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Rozumiecie, żeby te wszystkie cechy spełnić i znaleźć w naszym życiu, In order to find all of these qualities in our lives, to nie ma innego wyjścia, jak pozytywnie myśleć. there is no other way but for us to be positive in the way that we think. Ten tekst nas wyraźnie tego uczy. This text teaches us this. Paweł wcale nie powiedział, że coś, co jest nieprawdziwe, Paul didn't say that it is something that is not true. nie powiedział, że coś, co jest niegodne, He didn't say that he's referring to something that is not noble, niesprawiedliwe, that is unjust, nieczyste, impure, niemiłe. unlovely. Paweł powiedział zupełnie odwrotnie. He said the very opposite of this. Zatem jeśli mamy takie pozytywne nastawienie do życia, So if we have a positive outlook on life, to zupełnie wszystko inaczej się układa. then everything falls into place in quite a different way. Tak więc mamy już drugi element, który jest niezwykle ważny. So here we have the second element that is quite important. Pierwszy element brzmiał: bądź cierpliwy oczekując, The first one was be patient while waiting, a drugi element brzmi: bądź pozytywny oczekując. and the second one is be positive while you are waiting. Skoro Jezus i tak wie dokładnie, kiedy ma powrócić, Since Jesus knows and God knows when exactly he will be coming back, to w pewnym momencie mam przyjemność w oczekiwaniu. then at some point in time it becomes a pleasure to wait. Dlatego, że jeśli czekam na coś, co na 100% się stanie, Because if I'm waiting for something that I can be sure is going to happen, to oczywiście, że jestem bardzo pozytywny. then I am very positive. Ja lubię czekać na mojego Jezusa, dlatego że to jest przyjemnie czekać na kogoś, kogo się kocha. I like waiting on Jesus because it is a pleasure to wait for someone who we love. To wcale nie oznacza, że czekaniem chcę zastąpić spotkanie się z Nim, It does not mean that I want to replace the meeting with him with the waiting, ale to pozytywne czekanie jest czymś niezwykle ważnym w moim życiu. but this positive waiting is something extremely important in my life. Dobrze, jesteście gotowi na trzeci element? Are you ready for the third element? Popatrzcie, ten trzeci element mówi o owocowaniu, kiedy oczekujemy. It talks about being productive while we are waiting. To jest niezwykle istotne, abyśmy wydawali stale owoce, oczekując Jego powrotu. It is extremely important that we are productive and we give fruit while we are waiting. Całe nasze chrześcijaństwo polega na owocowaniu.
Our entire Christianity is based on bearing fruit. Gdyby całe chrześcijaństwo należało sprowadzić jedynie do teorii, If the entire Christianity was to be brought down just to theory, to bylibyśmy bardzo znudzeni wszystkim. then we would be extremely bored with everything. Ale jeśli sprowadzimy całe chrześcijaństwo do owocowania, But if the core of Christianity is being productive and fruitful, to w tym momencie nawet oczekiwanie jest przyjemnością. then in that case, even waiting is a pleasure. Ktoś powiedział takie bardzo mądre słowa. Someone once said very wise words. Tajemnicą cierpliwości jest czynienie czegoś innego podczas oczekiwania. Tajemnicą cierpliwości The secret of waiting jest czynienie czegoś innego podczas oczekiwania. is doing something different while you are waiting. Rozumiecie, jeżeli ja oczekuję i nic nie robię, tylko mówię, że czekam, You know, if I say that I'm waiting and I'm doing nothing but just talking about the fact that I'm waiting, podobnie jak było to w tym samochodzie przed granicą niemiecką, as similar as it was in that car before the German border, to wiecie, tam nawet pospać nie można było w tym czasie. then you know I wouldn't even sleep during that time. Bo gdybym zasnął, to mnie inni wyprzedzą, ja dalej stoję na tym samym miejscu. Because if I fell asleep, others would overtake and I would continue standing in the same spot. Ale jeśli zajmę się czymś innym, But if I occupy myself with something else, na przykład właśnie owocowaniem, for example, being fruitful, no to w tym momencie wszystko się zmienia. then everything changes at that time. Wtedy oczekuję, a jednak owocuję w tym czasie. Then I'm waiting, however, I'm still being productive during No that muszę wam time. powiedzieć, skąd mi się to wzięło teraz. I have to explain to you where I found that key element. Dlatego, że w naszym tekście, który cytuję już co chwilę, Because in the text that we read, Pan Bóg mówi, a On utwierdzi serce twoje. it says, "He shall strengthen thine heart." Co to może oznaczać, żeby utwierdzić serce? What does it mean to strengthen a heart? To oznacza, że to serce będzie tak mocno trwało przy swoim, It means that the heart will be so active że zacznie przynosić owoce. that will start bringing fruit. W taki zupełnie naturalny sposób zaczniemy owocować. We will start being fruitful and productive in a very natural way. Wiecie, jeden z moich ulubionych pisarzy to jest Maurice Venden. One of my favorite writers, authors, is Maurice Venden. Tak mi szkoda, że Venden już nie napisze żadnej książki, bo zmarł już kilka lat temu. I'm quite sad that he passed away, and so he will not write any more books. Ale pamiętam dobrze, w jednej z książek napisał taką ciekawostkę. But in one of his books, he wrote the following words. Jabłoń nie rodzi jabłek, dlatego że chce je rodzić. An apple tree doesn't bear apples because it wants to. Jabłoń nie rodzi jabłek, dlatego że my chcemy, żeby jabłka się pojawiły. An apple tree doesn't bear apples because we want the tree to bear apples. Jabłoń rodzi jabłka, dlatego że jest jabłonią. The apple tree bears apples because it is an apple tree. Moglibyśmy teraz to porównać do różnych innych drzew, We could compare this to many other trees, ale lepiej będzie porównać do człowieka. but it would be even better to compare this to a person. Wiecie, człowiek, chrześcijanin nie rodzi, nie owocuje, nie rodzi owoców, dlatego że chce rodzić owoce, A Christian doesn't bear fruit because he or she wants to, ale dlatego, że jest chrześcijaninem. but because he or she is a Christian. Ja zdaję sobie sprawę, że w tym momencie maluję kompletnie inny obraz chrześcijanina. I realize that right now I'm painting a totally different picture of a Christian. Ale chrześcijanin to nie jest ktoś, kto się stara być chrześcijaninem. But a Christian is not someone who is trying to be a Christian. Chrześcijanin to jest człowiek, który jest chrześcijaninem dlatego, że jest w łączności z Jezusem. A Christian is a Christian because it is a person who is in constant contact with Jesus. A jeśli Jezus jest w moim życiu, And if Jesus is in my life, to automatycznie wynikiem tego są owoce. then as a result of that are the fruits. Jest rzeczą niemożliwą, aby ukryć coś takiego. It is impossible to hide such a thing. Wiecie, kiedy byłem jeszcze chłopcem takim nastoletnim, ale bardzo wcześnie nastoletnim, When I was a young teenager, zakochałem się w pewnej dziewczynce w kościele. I fell in love with a young girl in the church. Ona mi się tak bardzo podobała, I liked her so much że podjąłem bardzo męską decyzję. that I made a big manly commitment. Nikt o tym nie może wiedzieć. No one is to know about this. W związku z tym starałem się to wszystko zataić. So I was trying to cover it all up. I wszyscy w zborze wiedzieli, że się w niej zakochałem. And everybody in church knew that I fell in love with her. Wiecie skąd? Do you know how? Bo się na nią patrzyłem i widzieli to inni, jak ja na nią patrzę. Because I was looking at her and everybody around could see that I was looking at her. Bo była pierwszą osobą, do której chętnie podchodziłem i wszyscy widzieli, do kogo podchodzę. Because they could see that she was the first person that I would go up to. I chociażbym się zaprzysiągł na wszystko, że wcale się nie zakochałem, And even though I would deny that I fell in love with her, to i tak wszyscy wiedzieli swoje.
everybody around me knew it anyway. Wiecie, z chrześcijaństwem jest dokładnie tak samo. You know, it is quite similar with Christianity. Jeżeli chrześcijaństwo polega na naszej miłosnej relacji z Jezusem, If Christianity is based on our loving relationship with Jesus, to musi owocować. then it must bear fruit. I tego się nie da ukryć żadnym sposobem. And we cannot hide it in any way. Stąd mówienie, że wygłosimy apel ewangelizacyjny, And so if we say we are going to preach a mission appeal, w prawdziwym chrześcijaństwie w ogóle powinno śmiesznie to brzmieć. in true Christianity, those words should sound really strange. Dlatego, że prawdziwy chrześcijanin z natury rzeczy musi powiedzieć o tym komuś innemu. Because a true Christian, just by definition, will have to tell people about their experiences. Że ktoś, kto żyje z Chrystusem razem na co dzień, musi się tym dzielić z innymi ludźmi. Someone who lives with Christ every day has that need to share it with others. Problem leży w tym, że wielu chrześcijan jest takich, którzy mają wielki problem z owocowaniem. The difficulty or the problem is that a lot of Christians or people who say they're Christians, they have trouble with bearing fruit. I cały problem leży tylko w tym, że robią wszystko o własnych siłach, o własnej mocy. And the core of the problem is that they are trying to do everything in their own strength. Wiecie, nie da się być chrześcijaninem owocującym tylko dlatego, że ja chcę owocować. It is impossible to be a Christian and to bear fruit because we want to bear fruit. Podłączmy się do Chrystusa. Let's plug ourselves into Jesus. Nie muszę wam przypominać tekstów z Ewangelii Jana, które mówią wyraźnie o tym, że On jest krzewem, a my jesteśmy natoroślami. I don't have to remind you of the text that says that I'm the vine and you can plug yourself into me. W naszym życiu potrzeba Bożej mocy. We need God's power in our lives. Bóg obiecał nam taką moc. God promised us this power. W związku z tym możemy oczekiwać produktywnie. So we can expect it while we are productive. Przypomina mi się jeden z najpiękniejszych tekstów, który mówi na ten temat. I recall one of the most beautiful texts that talks about this. Jest to proroctwo Izajasza, 40 rozdział i tam ostatni tekst tego rozdziału. It comes from the book of Isaiah. Zwróćcie uwagę, co tutaj Izajasz mówi. Have a look at what the words say. A tym, co ufają Panu, przybywa sił nowych i skrzydeł dostają jak orły. Biegną naprzód, nie czując zmęczenia. Poruszają się ciągle i nie są zmęczeni. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Gdybym miał ten tekst dosłownie zastosować do mojego życia, If I was to implement this text literally into my life, to niestety muszę wam powiedzieć, że z racji mojego wieku już się czuję zmęczony. then because of my age, I actually feel sometimes quite tired, Szczególnie jak biegnę. especially when I try to run. Izajasz o mnie by musiał pisać, że ten, kto biegnie, to sapie. Isaiah would have to write about me that the one who runs will be huffing and puffing. Ale Izajaszowi nie chodzi o bieg fizyczny. But he is not talking about the physical aspect of running. Izajasz mówi o owocowaniu w tym He tekście. is talking about productivity and fruitfulness. Jeśli ufamy naszemu Panu, If we trust in our Lord, to nam stale przybywa nowych sił. then we will continue renewing or getting more strength. To w przenośni Izajasz mówi, rozciągamy skrzydła jak orły i się unosimy. And it's like a metaphor where he says we'll be stretching out our wings and flying like eagles. I wiecie, możecie mnie spotkać zasapanego jak biegłem. And you can, if I try to run, you will see that I'll be huffing and puffing. Możecie mnie spotkać zmęczonego, jeśli robiłem coś fizycznie. If I try to do something physically, you will see that I'll be quite tired. Ale ja wam powiem, że nigdy mnie nie spotkacie, żebym osłabł i był zmęczony pracą dla Pana. But you will never see me weary or tired in doing work for the Lord. To jest takie cudowne, jeśli można dla Niego owocować w taki sposób. It is such a wonderful privilege to be able to work for Him. No dobrze, jako dobry nauczyciel muszę wrócić do początku. As a good teacher, I have to return back to the start. Pamiętacie, jak mamy oczekiwać? Do you remember how we are to wait? Po pierwsze mamy czekać Number one, we are to wait cierpliwie, Patiently. oczywiście, że tak. Po drugie musimy czekać pozytywnie. And number two, we are to be waiting and be positive. A po trzecie musimy oczekiwać owocując. And number three, we are to be waiting while we are productive or fruitful. No to jak z waszym oczekiwaniem teraz wygląda? So what does your waiting look like? Jesteście cierpliwi? Are you patient? Jesteście pozytywni? Are you positive? Owocujecie swoim życiem? Are you being fruitful in your life? Wiecie, dlaczego stawiam te pytania? Do you know why I'm asking these questions? Bo nasz 14 tekst jeszcze się nie skończył. Because our text hasn't quite finished yet. To jest ten ostatnie słowa tego 27 psalmu. And these are the last words of Psalm 27.
To chodzi o to, że mamy uparcie oczekiwać. It says that we are to be persistent in waiting. Wszystko wokół nas może nas załamywać. Everything around us might be discouraging A my us. powiemy, ja i tak będę czekał na mojego Pana. But we are to say, I will continue waiting for my Lord. Wszyscy mogą mówić, co chcą, Everyone around us might be saying whatever they want. a ja dalej będę czekał na mojego Pana. But I will continue waiting for my Lord. Mogą sobie kpić i żartować z tego, They might laugh and make jokes. a ja powiem, a ja dalej czekam na mojego Pana. But I will say, I will continue waiting for my Lord. Wiecie, spotykam się z pewnym człowiekiem regularnie każdego tygodnia na lekcjach biblijnych. I meet with a certain individual every week for Bible lessons. I bardzo często podważa to, co mówiłem. And very often he would question what I would say. Ale powiedział mi ostatnio jedną niesamowitą rzecz. But last time we met, he told me something very incredible. Kiedy zauważył, że ja mu powiedziałem, ja jestem gotów przerwać te spotkania, bo to nie ma sensu dalej, When I said to him, you know what, I'm prepared to stop these meetings because they're a bit pointless at times. powiedział mi, o nie, pastorze, He said to me, oh, please don't. pastor na pewno nie przerwie, I'm pretty sure you won't stop these meetings bo ja widzę, że pastor żyje tym, co pastor mi opowiada. because I can see that you live the words that you are saying. Wiecie, te słowa były przepiękne dla mnie i ważne, These words were beautiful and quite important to me dlatego, że to jest właśnie to, czego Pan oczekuje. because this is what the Lord expects. A skąd mi się wzięła ta upartość? And where did I find this, the idea of being persistent? Dlatego, że moi drodzy, ten tekst, który zaczynał się słowami Oczekuj Pana, Because these words, the psalm that started with the words, wait unto the Lord, kończy się słowami przetoż oczekuj Pana. they end with the words, wait, I say, on the Lord. Tu jest to I say dodane. In the English version, the words I say are added in. Zatem mówię ci, że masz czekać. So I am telling you, you must wait. Musisz mieć nadzieję w Panu. You have to have the hope in the Lord. To jest dobitne napomnienie psalmisty dla każdego z nas. This is an extra reminder for each one of us. Wiecie, że to jest jedna z tych rzeczy, w których mamy być uparci w życiu? This is one of the things that we should be persistent or stubborn about in our lives. Mamy być uparci w oczekiwaniu na Pana. We should be stubborn and persistent in the way we wait for our Lord. Jeśli macie, kochani, otwartą Biblię If you have your Bibles with you, i jeżeli mieliście cały czas otwartą na 27 psalmie, and if it was opened on Psalm 27 the whole time, to na pewno zauważyliście, jak się ten psalm rozpoczyna. then you'll probably notice how this psalm started. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę, Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Zwróćcie uwagę, że Dawid później będzie mówił w tym psalmie o różnych problemach, o wrogach, którzy go atakują. Later on during that psalm, David talks about different enemies that attack him. On będzie mówił o różnych trudnościach, z którymi wszyscy przecież spotykamy się w życiu. He talks about different difficulties that face also us. A przecież potrafił w 6 wierszu tego psalmu dodać na koniec: będę śpiewać i będę wysławiać Pana. But he was able to add the words, as you can see at the end of verse 6. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. W 7 wierszu wróci z powrotem do tego, że Panie, ja z Tobą muszę porozmawiać, bo Ty jesteś dla mnie tak ważny. In verse 7, he returns to saying the words that I cry out and I need to talk to you, Lord. I będzie mówił o tym, że ja chcę w takim razie prosić Cię o coś, chcę prosić o Twoją obecność w moim życiu. And he talks with the words that I want to ask you to be present in my life. I w końcu zakończy ten psalm z taką nadzieją: oczekujże Pana. And then he ends this psalm with the words, wait on the Lord. A jeżeli zakończy to w taki sposób, moi drodzy, to robi to z pełnym przekonaniem i upartością. And if he ends the psalm with such words, he's doing it with full stubbornness. To mi się podoba w tym psalmie. This is what I like about this psalm. Dlatego, że Dawid, który zaprasza swojego Boga, aby zamieszkał w jego sercu, Because David, who invites his Lord to live in his heart, i Dawid, który równocześnie, czując obecność Boga w jego sercu, and David, who also feels the presence of the Lord in his heart, mówi o oczekiwaniu Pana, he talks about waiting on the Lord. to mówi tak, jakby chciał przekonać nas, He is talking in such a way as if he is trying to convince us że kiedy Jezus powróci, that when Jesus comes, to ten przychodzący Jezus then that coming Jesus spotka się z Jezusem, który mieszka w naszym sercu. will meet with the Jesus that is living in our hearts. To będzie wciąż ten sam Jezus po obu stronach, It'll be the same Jesus on both sides, ale to będzie ten nasz Jezus, którego doskonale znamy. but it will be our Jesus whom we know so well. Dlatego oczekuj Pana. And so wait on the Lord. Życzę wam tego z całego serca. I wish this to each and every one of you. Amen. Amen.